Tutaj wszyscy łowili ryby, a jednym z najpowszechniej używanych narzędzi była kłomla. Łowiono nią z łódki lub brodząc w wodzie przy brzegu i naganiając ryby uderzeniami drąga czy wiosła w nastawioną siatkę. Rzeka była blisko, tuż za domami. Była drogą łatwego transportu i gościńcem, którym do Sztabina lub do parafialnego kościoła w Dolistowie płynęły czółnami orszaki weselne i kondukty pogrzebowe. Do I wojny była to jedyna droga komunikacji, bo Jagłowo odcięte było od świata wodami Biebrzy i kanału augustuskiego i rozległymi bagnami. Wsi położonej na ubogiej ziemi rzeka dostarczała ryb, urozmaicających codzienne pożywienie i stanowiących dodatkowe źródło poważnego niekiedy dochodu. Ale większe połowy wymagały też doskonalszych narzędzi. Oto Antoni Pycz, rybak około 80-letni, wykonawca ostatniego niewodu w Jagłowie. Ostatniego, bo w Biebrzy nie wolno już łowić ryb, a niewód jest teraz eksponatem muzealnym. Taka sieć była poważną inwestycją, więc stanowiła zwykle wspólną własność i dzieło 4 rybaków, tzw. spółki niewodowej. Z własnoręcznie uprzędzionych nici konopnych 2 rybaków wiązało skrzydła niewodu, a 2 matnię. Następnie części te łączono, a krawędzie obszywano linką. Górna krawędź zaopatrzona była w pływaki z kory, a dolna obciążona przywiązanymi łykiem kamieniami. Nazywało się to osadzaniem niewodu. Był to moment ważny, więc uroczysty. Sieć miała zapewnić rybakom zarobek, więc nie szczędzono trudu, żeby stała się łowna. Służyła temu magia. Gotową już i złożoną na środku izby sieć najstarszy z rybaków obchodził 3-krotnie, okadzając płonącymi w miseczce ziołami z poświęconych na Boże ciało wianków. Do deki, deseczki znaczącej wejście do matni, przywiązywano też tzw. szczęście, zawiniątko z odrobiną święconego chleba, soli i ziół święconych. Zabiegi te miały na celu zapewnić powodzenie i uchronić rybaków od nieszczęścia, utopienia, porwania sieci i od uroku. Niekiedy doskonalono też łowność niewodu, owijając weń z nienacka z góry upatrzoną, dorodną dziewczynę. Równie dorodne ryby miały wówczas wpadać do sieci. Szkodliwy wpływ złego, urocznego spojrzenia, jakimi są obdarzeni niektórzy ludzie, jeśli idący na połów rybacy na nich się natknęli, likwidowano, odwracając czapki wierzchem w dół, spluwając, a przeklinając. Stary to i wypróbowany sposób. Sezonem nasilonych połowów niewodem była jesień i zima, kiedy łowiono zaciągami pod lodem.
Systemów zaciągu było kilka, z prądem i pod prąd, zataczając siecią łuk do jednego brzegu lub grodząc całą szerokość rzeki. Wybór sposobu i miejsca, tzw. toni, dyktowało rybakom doświadczenie. Tym razem będą łowili do jednego brzegu, po stronie łąk. Wysadzony na brzeg rybak wybierze najpierw miejsce sposobne dla wyciągania niewodu. Potem wraz z drugim, wysadzonym nieco dalej, podciągają linami skrzydła niewodu zapuszczonego w toń przez rybaków z łódki i sterowanego przez nich. Wyprzedzając nieco matnię sieci, starają się oni napędzić ryby do tej matni. Następuje zamknięcie skrzydeł i wyciągnięcie niewodu. Tym razem jednak bez rezultatu. Trzeba wybrać inną toń, a może i inny sposób połowu. Teraz będą łowili pod prąd, rozciągnąwszy skrzydła niewodu na szerokość rzeki. W imię Boże Antoni Pycz rozpoczyna zaciąg. Rybacy z łódki cały czas napędzają ryby i pilnują, żeby sieć nie zaczepiła o coś i nie porwała. Linę prawego skrzydła przewodzi się teraz na brzeg, na którym zostanie wyciągnięty niewód. Nazywa się to przecięciem toni. Sieć zostaje zamknięta przy skrzyżowaniu skrzydeł i wyciągnięta na brzeg.
Tym razem jest co włożyć do wikingowego salda. Przed następnym zaciągiem trzeba sieć oczyścić z wodorostów i z raków. Połowom niewodem towarzyszył niekiedy połów tzw. gantą. Siecią trójwarstwową złożoną z dwóch zewnętrznych płatów o dużych oczkach i wewnętrznego z drobnej siatki znacznie luźniejszego. Płynąca ryba przepychała tę siatką przez duże oko zewnętrzne i więzła w powstałym taksaku. Sieć rozpina się na dwóch tyczkach wbitych w dno. Jej główną krawędź podtrzymują pływaki z topolowej kory, a dolną obciążają ołowiane ciężarki. Pozostaje napędzić ryby i sprawdzić rezultat. Wyniki połowu zawsze wzbudzały zainteresowanie. Niegdyś jednak bywały obfitsze. Jeśli się powiodło, można było jeszcze przed wojną zarobić miesięcznie około 60 zł, co w budżecie wiejskiego gospodarstwa w Jagłowie było sumą zawrotną. Co czwartek do Jagłowa przyjeżdżali po ryby żydowscy handlarze z okolicznych miasteczek i wtedy opróżniano pękate sadze. Było wówczas we wsi 10 spółek niewodowych, a ponadto jeszcze łowiono ryby gantami, kłomrami, lincierzami różnych typów i ościami, ale to już raczej na własne potrzeby. Złowione ryby dzieli się na 4 równe części. Podziału dokonuje najstarszy ze spółki. Sprawiedliwie.
a sieć suszy się tymczasem na specjalnych palikach, tak zwanych pogręzinach, nad brzegiem rzeki. Jeszcze trzeba niewód zreperować, jak zawsze przed następnymi połowami. Tym razem jest to jednak raczej zabieg konserwatorski, bo niewód powróci do muzeum.